Gorzej to przebiega wtedy, kiedy już jest 89 rok, on przyjeżdża do Paryża po raz pierwszy. Przyjeżdża do Paryża po raz pierwszy. Ja powiedziałem zresztą już tę stronę, ale ona mnie, tak powiem, zapamiętałem ją bardzo boleśnie też, prawda? Nasze stosunki były szalenie bliskie i bardzo serdeczne. W jakimś sensie one pozostają bliskie, chociaż często nie widujemy się miesiącami, jeżeli nie dłużej. Ale myślę, że emocjonalnie to jest dwustronnie, że to jest jednak przywiązanie, prawda? Wtedy, kiedy on przyjechał w euforii przed samymi wyborami, po negocjacjach okrągłego stołu, występował z księdzem, później biskupem Orszulikiem, prawda, u Palotynów. I później poszliśmy na taką kolację z Basią Toruńczyk, moją bliską też przyjaciółką. I wtedy właśnie powiedziałem mu, nie będę powtarzał całej sceny, że czy nie uważasz, że został popełniony błąd, że strona ta społeczna, czyli solidarnościowo-opozycyjna, że wymogła indeksację płac, czyli innymi słowy automatyczny wzrost płac pracowniczych i robotniczych wraz ze wzrostem cen. Wtedy była hiperinflacja. No, z ekonomicznego punktu widzenia to było oczywiste, że to było samobójcze. Inna sprawa, że to zostało szybko zmienione. Opozycja się z tego wycofała wraz ze zmianą naprawdę, kiedy doszła do władz. Ale faktem jest, wtedy Adam się napiął i powiedział: słuchaj, Alik, mówi, zanim będziesz zadał takie pytania, to prawda, powiedz, jakie zrobiliśmy wielką rzecz, prawda, historyczną i tak dalej, i tak dalej. I później możesz zadać pytanie, ja widziałem, że się stosunki zmieniają. Mniejsza, nie będę wchodził w szczegóły, to było szereg bolesnych scen już później z Polski, kiedy ja wróciłem, było szereg momentów, w których różniliśmy się dość istotnie w ocenie i poglądami. I to jest rzecz, której on nie tolerował, prawda? Dochodziło do awantur czasami gorszących właściwie. Pamiętam takich parę scen. No już od dawna już nie, unikamy obaj, prawda? Chociaż różnimy się w ocenach do dzisiaj. To znaczy, znów to jest, można powiedzieć, to jest w jakimś sensie, to jest na pewno sprawa poglądów, koncepcji, ale też sprawa osobowościowa. To znaczy, że on jest człowiekiem walki i takiej polaryzacji. On się czuł zawsze najlepiej w sytuacjach konfrontacji z wrogiem. I można powiedzieć, natomiast można powiedzieć, że ja znów temperament, który wyniosłem, można powiedzieć, na pewno tu miał wpływ Aron na przykład. Ja raczej postrzegam ambiwalencję sytuacji, dwuznaczności sytuacji, świat podzielonych racji, chociaż, jak już mówiłem, zawsze dokonywałem wyboru. To nie znaczy, że stałem obok. Moja pozycja była zawsze klarowna i zresztą w gruncie rzeczy zawsze była taka jak Adama. Ale dochodziłem inną drogą, to znaczy równocześnie uważałem, że się płaci za to cenę podziałów i że to nie jest tak, że druga strona nie ma zupełnie racji. To znaczy widziałem winy, widziałem grzechy po naszej stronie i to jest do dzisiaj. I teraz przygotowuję się do napisania takiego tekstu, który może mieć takie cechy pewnego materiału wybuchowego pod tym względem.